w tym miejscu właśnie wyrabia się paszporty i postanowiłem go wyrobić w końcu, bo mam dosyć tego kraju i spadam stąd. A dokąd spadasz? No jak to dokąd? No. Do Miami Beach! EDM News. Siemaneczko, z tej strony Blazik lub Blazek i witam Was w kolejnym EDM News, tym razem w trochę innej scenerii, jak widać, bo jestem w centrum Katowic, czyli centrum mojego pięknego, ukochanego miasta. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ciekawych newsach, które się ostatniego miesiąca wydarzyły, a nawet ostatnich 2 miesięcy, bo ostatnio nie było w ogóle żadnego EDM Newsa, więc postanowiłem, że tym razem nagram takiego troszeczkę w formie specjalnej wraz z moim szanownym przyjacielem i przy okazji kamerzystą, który mi tutaj towarzyszy. No i co? Zaczynamy w takim razie i przejdę przez ulicę, zanim zacznę. EDM News. A pierwszym newsem w tym epizodzie EDM News albo IDM News, PDK. Nie wiem, czy wiecie, ale jest już 2 kwietnia, ale dopiero przyszedłem z Wami do Was z newsami. What? Co to się odbyło ostatnio na Ultra Music Festival w Miami? Bo nie wiem, czy pamiętacie, czy wiecie, ale Ultra Music Festival w Miami odbyło się pod koniec marca, czyli trochę później niż zazwyczaj, bo przeważnie to jest gdzieś w okolicach 20, 21 marca, 24, a tym razem był to 28, 29 i 30 marca. I co to się działo? To był po prostu niesamowity show, jak każdego roku. I właśnie newsem na dziś jest moje tutaj trochę jakby takie subiektywne przemyślenia odnośnie tegorocznego Ultra Music Festival. Po pierwsze, niesamowite utwory nowe od różnych artystów, tak jak Hardwell, jak Armin van Buuren. Tiesto chyba też tam coś grało nowego. No w każdym razie dużo osób grało bardzo nowe, świeże rzeczy, które sobie zapisałem i czekam osobiście na ich premierę. Natomiast oczywiście nie będzie to zaskoczeniem, jak powiem, że moim ulubionym setem był Hardwell, gdzie po prostu zagrał takie niesamowite smaczki. Choć nie ukrywam, ten set jest oczywiście w mojej topce, ale nie jest to jakby takie top 1 jego setów. Szczerze, bardzo mnie zdziwiło to, że ten set był taki bardziej big roomowy niż techniczny, zważywszy na to, że jednak aktualnie ta moda jest właśnie na techno bardziej niż na big room, po prostu big room, wow. Po prostu zastanawiam mnie to, bo big room raczej już przeszedł, w cudzysłowie oczywiście, do lamusa, a tutaj Hardwell pokazał, że wcale nie do końca, że big room nadal może mieć swoją moc trochę w innej tutaj jakości, więc to był trochę big room techno, to było trochę techno, to był trochę big room, to było nawet połączenie big room trance'u. W zasadzie gdzieś koło tego, gdzieś tam się cały czas zanosił. No i oczywiście hard dance połączony z big roomem również był. Moim ulubionym z tego seta utworem, powiem jeszcze taką ciekawostkę, że na pewno to był utwór od Hardwella oraz Dairo, Not Alone. Przynajmniej tak jest na razie tytuł, który mniej więcej ogarniamy, że to taki tytuł jest. To jest ciekawa sprawa, ponieważ Hardwell i Dairo po około 13 latach chyba nagrali swój drugi wspólny kawałek i kolejny. Coś czuję, że to będzie kolejny hit, to będzie coś niesamowitego, ja na to czekam. Ale dobra, koniec o tym Hardwellu, nie będę się na nim spuszczać cały czas. Słuchajcie, Armin van Buuren też zagrał bardzo ciekawe sety. To, co Wam kiedyś powiedziałem na filmiku też odnośnie tego, co mniej więcej przeczuwam, co będzie powoli przechodziło do mainstreamu. I faktycznie Armin to pokazał, ponieważ zagrał swój najnowszy remix w wersji drum and bassowej od 50 Cent. Pewnie pamiętacie ten utwór, że jeden z 2 takich sławnych utworów, teraz nie pamiętam w sumie, który on zremiksował, bo są dosyć podobne, ale remiksował to w formie drum and bassowej, sam Armin van Buuren, to jest bardzo ciekawe. I nie tylko on oczywiście grał drum and bassy, więc ten drum and bass gdzieś tam się przechodzi do mainstreamu i jest to bardzo właśnie ciekawy koncept. Myślę, że ten drum and bass będzie coraz częściej przechodził do tego mainstreamu. No moim takim top faworytem, jeżeli chodzi o też utwory od Armina, no to na przykład Armin van Buuren oraz Adam Beyer. Ich wspólny utwór Techno Trance, który też za niedługo będzie mieć swoją premierę, także też na niego bardzo mocno czekam. Na Estate of Trance Stage, czyli na tej World Wise Stage, gdzie zawsze w piątki, czyli w pierwszy dzień festiwalu, cały Estate of Trance jakby zabiera ten stage dla siebie. Grał też m.in. Madix. Później grał Oliver Heldens, a później Armin van Buuren i Armin van Buuren później wraz z Madixem i Oliverem Heldensem, że to było takie nie B2B, tylko B3B można powiedzieć.
I to było naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo mi się podobało. Sam występ Madixa też był zajebisty. Nifra na przykład też zrobiła zajebisty set. No generalnie tych setów było od groma. I od groma było bardzo fajnych. Już część na pewno, zdecydowana część, więc chyba nawet większość już jest na YouTubie jako do odsłuchania tak sobie więc naprawdę polecam, bo to było coś niesamowitego. Fajnie, że festiwale typu Ultra czy Tomorrowland idą właśnie w kierunku takiej różnej jakości muzycznej, a nie tylko skupiają się na takich właśnie głównych gwiazdach muzyki EDM. Natomiast jedyne co jest przykre to fakt, że była trochę powtórka z rozrywki z zeszłego roku, czyli tak jak w zeszłym roku, bodajże na początku, w piątek, niestety była fala powodziowa, była duża burza, więc tutaj mogła mieć miejsce, na szczęście tego nie było, a przynajmniej nie w takiej formie, żeby zniszczyć festiwal, ale w niedzielę, w ostatni dzień w tym roku również miało to miejsce, na szczęście tylko chwilowe i później ten festiwal wrócił jakby na swoje miejsce, czyli było trochę lepiej niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku cały piątkowy praktycznie to co miało być jeszcze przez noc, resztę nocy w zeszłym roku zostało odwołane całkowicie, natomiast w niedzielę, jeżeli chodzi o ten rok, to na szczęście nie odwołali, ale naprawdę no, nie ukrywam, że było blisko do tego, więc mnie to trochę zmartwiło takie kurczę, powtórka z rozrywki, to teraz co roku będą jakieś alarmy powodziowe, co niestety z efektem ocieplenia się klimatu jest to bardzo możliwe, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Więc troszeczkę tutaj przez moment były takie problemy, natomiast się poprzesuwały te sety, ale wstępnie wszyscy zagrali. Także o tyle spoko. No i to tak z tobą wstępu tak już wyglądało Ultra Music Festival, tyle się na ten temat rozgadałem, więc no naprawdę było ciekawie i generalnie polecam wszystkim, kto chciałby poczuć ten vibe, co prawda najlepiej poczuć go na żywo, ale co chciałby poczuć ten vibe właśnie tego klimatu ciepełka Miami, czyli to jest w sumie teraz tutaj w Polsce, bo aktualnie nagrywam to, kiedy jest 26 stopni, a tutaj jest kwiecień dopiero, więc no, jest bardzo fajnie. Tak, pogoda też przy okazji, czemu by nie w EDM Newsach, także tutaj jest ciepło, a tam gdzieś piździ. W każdym razie naprawdę polecam przysłuchać sobie te sety, jeżeli ktoś nie słuchał, jeżeli ktoś lubi tych artystów, tych mniej lub bardziej mainstreamowych, to naprawdę było zajebiste. EDM News. Pora na kolejnego newsa i ten temat jest tak gorący, że aż muszę siąść koszulkę. Serio, naprawdę, to jest taki wow. Nintendo w końcu po wielu latach oczekiwania na nową konsolę zaczęło nam pokazywać, co przyniesie na następny raz. Nintendo na początku najpierw wydawało jakieś takie dziwne rzeczy, jak jakiś elektroniczny budzik, który można sobie było zamówić z jakimiś tam super elementami Nintendo i tak dalej, albo też aplikacje, coś a la Spotify, tylko takie, że Nintendo, że po prostu są utwory z właśnie gier z firmy Nintendo i to jest po prostu o tyle takie nawet zabawne, że nikt tego o to nie prosił, nikt tego nie potrzebował i w zasadzie nie wiadomo po co to zostało, chyba tylko po to, żeby cały czas skusić los, że ojej, wszyscy czekamy, już w końcu zostanie coś wydane od firmy Nintendo i w końcu mamy to. W lutym w końcu pokazali mały trailer, mianowicie trailer nowej konsoli Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2 było na początku pokazane przez naprawdę dosłownie minutę i jest to tyle ciekawe, że jedyne co tam pokazali, no to po prostu mniej więcej jak to wygląda i też jakiś tam malutki fragmencik nowej gry z serii Mario. Wszyscy już się domyślali, co to będzie za gra, ale dopiero później, czyli wtedy, kiedy pokazali faktycznie Nintendo Direct związany z Nintendo Switch 2, czyli 2 kwietnia, włączyli live'a i zaczęli streamować i pokazywać w końcu nowe funkcje i nowe gry nowej konsoli Nintendo Switch 2 właśnie. Co się dowiedzieliśmy z tego live'a? Ja jestem jakby jedyną osobą na YouTube, która teraz o tym wspomina, więc nie będę też wypowiadał się bardzo jakoś szczegółowo, bo od tego są myślę, że fachowcy bardziej, którzy się bardziej znają w takich rzeczach, ale ja jako fan Nintendo mogę powiedzieć i zdradzić kilka rzeczy. Otóż, co będzie? Na pewno będzie większa konsola, większy ekran, bo będzie mieć 7,9 cala, a nie tak jak tamten wcześniejszy 6 tam chyba, nie wiem ile tam nawet dokładnie, ale będzie po prostu on większy. Będą też większe Joy-Cony, tak zwane Joy-Con 2, oryginalna nazwa. I będą tam też większe gałki, będą większe przyciski, w ogóle będzie to wygodniejsze. Znaczy, no nie będzie to może pewnie jakoś mega wygodne,
ale będzie to na tyle wygodniejsze, że po prostu będzie to większe dla osób na przykład z większymi dłońmi, będzie się to o wiele lepiej grało niż na tym poprzednim Switchu. Poza tym, z tego co już wiemy i co będzie naprawdę bardzo fajne i też tak naprawdę czekam i się zastanawiam, co to będzie we wszystkich grach, bo z tego co zrozumiałem na tym całym live'ie, to nie będzie we wszystkich grach, ale jest możliwość, że gry będą możliwe, będą that you want. że gry będzie można ogrywać w 120 FPS-ach, co jest niesamowitym po prostu poziomem do góry, oczywiście ze strony Nintendo, a nie ze strony innych konsol czy nawet PC-ów. Natomiast dla Nintendo jest to naprawdę duży przeskok. Przeskokiem też jest pamięć, bo nie będzie już ona miała 32 GB, tylko będzie miała 256 GB, co jest też bardzo takim dużym przeskokiem z racji tego, że pomieściło w sobie więcej gier, ale umówmy się, nowe gry będą miały też po prostu więcej pojemności z racji tego, że po prostu będą pewnie miały jakieś tam otwarte światy, inne tam różne bajery, które po prostu tak naprawdę będzie to zajmować na pewno więcej miejsca niż te gry na pierwszego Switcha. Same Joy-Cony też będą miały bardzo ciekawe funkcje, na przykład będą mieć funkcję myszki. I obie będą miały te funkcje myszki, oba te Joy-Cony, co może bardzo być ciekawe, aczkolwiek gra, którą pokazywali na live'ie, trochę mnie rozśmieszyła, bo na początku myślałem, że może coś jest związane z DJingiem, bo na początku tak to skryczowało i tak dalej, a to okazuje się, że gra, która będzie między nimi, oczywiście te funkcje myszki bardzo fajnie pokazywać, to gra jak ludzie na wózku grają w koszykówkę. Nintendo jest bardzo ciekawym pomysłodawcą. Nie wiem co biorą, ale chcę to też również brać. Nintendo pokazało też wiele innych ciekawych rzeczy, których nie do końca wszyscy są zadowoleni. Mianowicie jest to tyle ciekawa rzecz, że na Nintendo Switch 2, co jest bardzo fajne, będzie można grać w gry z Nintendo Switch 1. Tyle, że... I to jest bardzo dobra wiadomość, ale tyle, że jest pewna rzecz bardzo zastanawiająca, jak to będzie wyglądać w kontekście aktualizowania niektórych rzeczy, np. lepszej grafiki, czy dodatkowych jakichś funkcji, które też tam pokazywali, jak na przykład Mario Party Jamboree, że będziemy mieć jakieś tam dodatkowe gry i za to mamy również dopłacać. Oczywiście nie jest jakby to nowością, bo tak samo robi PlayStation, takie coś, że właśnie za jakieś tam dodatkowe funkcje, żeby grać z Nintendo PS4 na PS5, z jakimś tam, z lepszą grafiką, to trzeba było tam jakieś $10 czy ileś tam po prostu to kupić, ale tutaj Nintendo też jakby idzie w tę stronę i jest to tyle bardzo ciekawe, że też będzie trzeba dopłacać i to z tego co się dowiedziałem wcale nie mało i z tego głównie są ludzie niezadowoleni, ale sam fakt tego, że będzie można grać w gry na Nintendo Switch 2 z Nintendo Switch 1 jest bardzo fajną opcją i myślę, że każdy się tego spodziewał. Jedynie jest takie coś, że podobno nie wszystkie gry będą kompatybilne, ale okazuje się, później jak tam się człowiek bardziej dowiadywał o co chodzi, to głównie chodzi o gry na przykład typu ten Nintendo Lab i tak dalej, gdzie po prostu funkcje, które działały dobrze na Switchu 1, nie do końca mogą działać na Switchu 2 właśnie. Kolejna rzecz, która jest również bardzo ciekawą sprawą, to fakt cen po prostu gier. Twórcy Nintendo zaczęli pokazywać mniej więcej gameplaye takie skrótowe, jak gra się w poszczególne gry, które oni tam tworzą nowe na te konsole. Wszyscy pisali, że tam o tej cenie, tam w komentarzach było mnóstwo tych komentarzy tam związane właśnie z ceną, bo okazuje się, że gry na Nintendo Switch 2, teraz powiem w polskim przeliczeniu, będą kosztować ponad 300 zł. Cudownie. Ale to nie za mnie tak. Ale zauważcie pewną rzecz. Nintendo to jest firma, jest znana z tego, że jest trochę chciwa. Nie oszukujmy się. Ale Nintendo, kiedy było w takim trochę podczasku, wiedziałem, że coś z jakimś czaskotkiem. Nintendo było w potrzasku w pewnym momencie, czyli kiedy wydało Wii U i mało kto chciał kupić tę konsolę, to zaczęli wydawać nowe gry za połowę ceny aktualnych cen, na przykład gier i inne tego typu rzeczy. Niektóre rzeczy dawali nawet za darmo, niektóre pół darmo. Generalnie Nintendo tak zachęcało do kupna Wii U i do kupna tych gier, że
no chyba nigdy tak nie robili, nawet kiedy były naprawdę gorsze chwile, jak przy Virtual Boyu i tak dalej. A tutaj, kiedy Nintendo Switch odniósł wielki sukces, nagle co się okazuje, że wychodzi Nintendo Switch 2 i tutaj nagle BUM! 300 zł wydaje za grę. Ponad 300 zł. Warto nie jeść nic przez kilka miesięcy, tylko po to, żeby mieć konsolę Nintendo. Ale co do gier właśnie, to w ogóle tak abstrahując od tych cen i tak dalej, no bo szału nie ma. Ja tak naprawdę nie czekałem tyle na premierę konsoli, co na premierę jakichś gier, dlatego że ja, no już wiedząc, że będzie po prostu to druga odsłona Nintendo Switcha, nowa odsłona Nintendo Switcha, ale w sumie znając, patrząc na to, jaki sukces po prostu jest tej konsoli, no to nie dziwię się, że Nintendo idzie w to, bo widzą, że konsola hybrydowa naprawdę jest czymś, czego gracze potrzebowali, więc jakby nie spodziewałem się tutaj jakichś, nie wiadomo, super hiper rzeczy, które będą dodane do nowości, tylko właśnie raczej polepszone względem Nintendo Switcha, różnego rodzaju tam techniczne sprawy. Ale co do gier, w końcu, przejdźmy, bo tak, jest część gier, która będzie remasterowana, na przykład The Legend of Zelda, do której też będzie trzeba dopłacić oczywiście, żeby mieć jakąś super jakość, także to nie jest tak, moi drodzy, że to tak nie będzie, bo tak będzie. Ale na pewno dla mnie osobiście, dwa takie hity Nintendo, stricte związane z Nintendo, to oczywiście ja, bo mnie dobrze znacie, kim ja jestem, Mario Kart World. No po prostu jest to bardzo fajna gra, jest to na pewno ciekawa gra. Szczerze nie spodziewałem się, że po Mario Kart 8 Deluxe będą w stanie wymyślić coś jeszcze nowszego, jeszcze takiego, co w jakiś sposób przyciągnie graczy i powie: wow, to nie jest Mario Kart 9, jakaś pełna odsłona z lepszą grafiką i tak dalej. Ale w zasadzie wszystko jest to samo, co było. Nie. Tutaj są nowe rzeczy. No bo co będzie w takim Mario Kart World? No chociażby sam, jak tutaj tytuł wskazuje, otwarty świat. Będzie można podróżować po świecie, będzie tak zwany free roam, będzie można grać w Knockout Store, czyli gdzie przez jakieś tam checkpointy kolejne 24 graczy, czyli w ogóle też całkiem nowa, spora ilość graczy będzie mogła grać i co kolejne checkpoint 4 graczy gdzieś tam startów oczywiście zniknie, przestanie grać, przegra. Będzie zdyskwalifikowana. Po prostu nie będzie, no. Fajna sprawa, bo to będzie miało dużo emocji w sobie, co już po różnych tam, no, w Londynie chociażby było ostatnie tam właśnie gameplayowanie w demo gry gier, to ludzie mówili, że bardzo fajnie się w to gra, że to będzie bardzo emocjonująca rozgrywka i to będzie fajne grać na przykład z przyjaciółmi, że to jest spoko, a więcej rzeczy dowiemy się już 17 kwietnia, czyli jutro, czyli prawdopodobnie jeszcze nie wtedy, kiedy zobaczycie taka EDF News, czyli prawdopodobnie jak już zobaczycie to już to będzie. Natomiast druga gra, która też bardzo się podobała mi i w ogóle była zaskoczeniem, bo każdy podejrzewał, dobra, trójwymiarowa gra, otwarty świat, kolejny Mario Odyssey 2, albo jakiś Super Mario Galaxy 3, albo jakieś inne coś, no związane z Mario w każdym razie. A tutaj bum, wychodzi z podziemi taki super Donkey Kong Bonanza. No dobrze. Czy mówiłem już, że Nintendo ma bardzo zrytą banię i bardzo ciekawe pomysły na różnego rodzaju rzeczy, może na tytuły gier? No jak najbardziej. No Donkey Kong Bonanza to można powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy tytuł, na którego nikt się nie spodziewał, ale każdy potrzebował. Większość osób właśnie tą grą się najbardziej jara, bo jest to nowa odsłona Donkey Konga, wersja trójwymiarowa, czyli nie 2 i 5D, jak to w większości gier z Donkey Kongiem miało miejsce, gdzie jest to gra nie tylko nawet taka troszeczkę gra akcji, gdzie się rozwala mnóstwo różnych fajnych rzeczy i tak dalej, po prostu jest zajebiście, ale też jest trochę, mam wrażenie, że taka śmieszna, że Donkey Konga pokazują troszeczkę w taki trochę humorystyczny sposób. No takiego tu super bohater, dobra postać, dobra mordeczka, ale jednak trochę głupkowata. I to jest takie nawet w sumie bardzo fajne, bo to wygląda tak, no jest to tak dobrze wypośrodkowane. I nie wiem jak innym graczom, ale mi to na przykład daje takiego, no kurczę, Donkey Kong jest w sumie cute. Może i kiedyś porywał księżniczkę Pauline i Mario musiał ratować ją, kiedy Donkey Kong te beczki tam strącał i w ogóle był taki niedobry, a w filmie Mario to
wyglądał na instagramowego influencera, który robi z siebie głupa. A tutaj taki słodki słodziak, bohater i ten. I właśnie. Więc tak wyglądają gry, które osobiście mi się najbardziej podobają. Fajne będzie też to, że tak jak oczekiwaliśmy to na Nintendo Switch 1, na Nintendo Switch 2 będą w końcu kolejne emulatory, tak jakby, czyli Nintendo Online, gdzie było NES-y, były SNES-y i te Nintendo 64, Game Boy i tak dalej, emulatory. Dude, wiem. Tym razem w końcu będzie długo wyczekiwane Nintendo emulator GameCube'a, co nawet oczywiście jest też bardzo fajną rzeczą. Nintendo GameCube Controller na Nintendo Switch 2, oczywiście do kupienia za chuj kasy, ale to nieistotne, bo ważne, żeby poczuć się jakbyśmy grali Nintendo GameCube, Game Boy, GameCube, prawda? Pora umierać. No i tak naprawdę mamy nadzieję, że skoro będzie coś z Nintendo GameCube, to po jakimś czasie powstaną też emulatory Nintendo Wii na przykład, albo DS-a, bo to tak to widać historycznie, że to gdzieś idzie w tym kierunku. Dlatego też ludzi zastanawiało w sumie, czy może te dwa dodatkowe porty USB-C oraz czy ten tajemniczy przycisk C na tych Joy-Conach będzie nawiązywał może do czegoś związanego z grami na Nintendo DS, czyli na dual screen? Otóż nie, bo dwa porty USB, czyli ten górny i dolny, będzie miało za zadanie, żeby albo podładować baterię, albo włączyć dodatkowe urządzenie, które można dokupić oczywiście, bo oczywiście za darmo tego w cenie nie dadzą, bo po co? Dokupić, czyli Nintendo Camera, czy jakoś tak, nie wiem, w pewnym razie, że kamera. No serio? Serio. W sumie okej, zwłaszcza, że na Mario Party Jamboree na przykład będzie można, jak sami pokazywali na trailerze, co ludzie też się z tego śmieją, będzie można wyjść z rury i tańczyć. Jej, że to oni są w tej grze. Uhu, super. W ogóle właśnie ten cudowny przycisk C to będzie tak zwany Nintendo Game Chat, czyli po prostu nintendowska wersja Discorda, tak przynajmniej to wyglądało. I wszystko fajnie to wyglądało, fajnie to ten. Ponoć mikrofon ma, tak jak ten tutaj od mojego przyjaciela, mikrofon ma łapać tylko mnie, tak samo ponoć ma łapać z tej konsoli tylko głos gracza. Czy tak będzie, no to się przekonamy, ale ponoć tak ma być, więc fajnie. Co to zaoferowało? Że można podglądać, jak ktoś gra, że można grać w różne gry w tym czasie i czatować. No po prostu szmery, bajery, wszystko fajnie. Ale czy wszyscy też zauważyli to, jaka jakość klatek będą miały te rozgrywki u innych graczy, które będzie można obserwować? No. Tnie się to bardziej niż emo przy porodzie, jakbym to już powiedział. Ja. No po prostu, kurczę, no klatki takie, jakbym oglądał YouTube'a z roku 2003, a wtedy YouTube'a jeszcze nie było, więc po prostu jest to naprawdę bardzo ciekawe. Dlatego ludzie co do Nintendo Switch 2 są lekko zawiedzeni, bo szczerze spodziewali się niektórych rzeczy inaczej, a jeżeli już pokazują takie rzeczy, to raczej bardziej dopracowane, zwłaszcza, że prawie 10 lat nie było żadnej nowej konsoli od Nintendo. Nie liczę oczywiście Nintendo OLED i tak dalej. Ekran też nie będzie OLEDowy, ale szczerze, ktoś się nie spodziewał tego tak naprawdę. Przecież Nintendo Switch 2 OLED to brzmi jak dobra rzecz, żeby zrobić parę lat później i zrobić coś takiego, że wow, wydamy to za 3000 zł, bo czemu by nie? Nawet w końcu OLED, bo każdy chce mieć ekran OLEDowy, a nie jakiś HDR, LCD i tak dalej. Mimo to ekran, który się pojawia na Switchu 2 jest o tyle bardzo fajną sprawą, że jest to ekran, co prawda może LCD, ale i HDR, ale przede wszystkim o bardzo dużej przekątnej, ale też i generalnie patrząc na to, jak też tam ma te różne procesory, Nvidia, tam jakieś super duper rzeczy techniczne, to naprawdę jest to o tyle bardzo fajna sprawa, że i tak ten ekran jest nieporównywalnie lepszy od Switcha pierwszego po prostu. Więc w sumie LED tylko będzie taką kolejnym dodatkiem do wykupienia dla fanów Nintendo i dla tych, co nie mają co robić z pieniędzmi. Co do innych jeszcze gier, tak wspomnę na szybko, tak przeskakuję teraz z tematu na temat, ale co chwilę mi się przypominają inne rzeczy związane z właśnie tą konsolą. Będą też gry oczywiście od innych firm,
które no, można też grać w nie na komputerze, czy na PlayStation, czy na innych tego typu rzeczach, czy na Steam Decku i tak dalej. Na przykład bardzo fajną sprawą jest to, że na przykład będzie Cyberpunk 2077, który działa lepiej niż na PlayStation, a przynajmniej graficznie wygląda o wiele lepiej niż na PlayStation. Będą też jakieś inne tam gry, których ja się nie znam. Hogwarts Legacy też będzie, co w sumie nawet mnie to ciekawi trochę. No będzie sporo różnych gier innych firm, które są też na innych konsolach i na komputerze można nie zagrać, ale będą trochę płynniejsze i lepsze jakościowo, więc jest to w sumie na plus, jakby nie patrzeć, zwłaszcza dla osób, które jeszcze bardzo się jarają taką grafiką. Okej. Myślę, że to jest takim sporym plusem, choć dla niektórych oni uważają, że no skoro procesor i tak dalej, jakieś dane techniczne są ponoć trochę lepsze niż te z PlayStation 4, a już mamy PlayStation 5, więc to tak trochę, że słabsze są, to ja nie wiem, czego tutaj się czepiać. To jest Nintendo, oni nigdy nie grają na mocnych specyfikacjach technicznych, oni zawsze grają na swojej innowacyjności, czyli właśnie na przykład te dziwne, aczkolwiek myślę, że bardzo ciekawe myszki z Joy-Conów, które też będą miały funkcję właśnie grania różne inne gry, nie tylko myszkowe. Nie wiem, czy będą jakieś tam wygodne, jak się będzie chciało grać kilka godzin jakąś grę, no ale tam przez jakiś czas ponoć są ok. Ponoć można grać nie tylko w specjalnych tych miejscach na myszki, ale też można o gacie na przykład z tymi myszkami ruszać czy coś i będą też działać, także ponoć fajnie. Fajne jest też to, że ten Switch w końcu te Joy-Cony magnetyczne będzie miał, a nie z szynki. Co? Nie wysuwane przez szyny. Będzie bardzo szynki, nie muszę to dodać. Więc będzie to bardziej praktyczne i myślę, że dzięki temu będą one mocniejsze. Podobno są. Tam ludzie testowali tam, więc zobaczymy. Nie wiemy, co będzie z driftowaniem gałek, z tego względu, że na Switchu 1 dużo miało problem właśnie z tym tak zwanym driftingiem tych Joy-Conów, że po prostu na przykład grałeś jakąś postacią i ona automatycznie gdzieś sama sobie bez dotykania przycisków sobie gdzieś szła, czyli tak zwany drifting. Nie wiadomo, jak to będzie w tym wypadku, ponoć mają to naprawić, ale no zobaczymy, czy tak będzie. No, pierwsze osoby, które będą miały te konsole, na pewno się przekonają. Pewnie się zastanawiacie, czy ja będę tą jedną z nich. Otóż nie, bo mnie nie stać. Ty, jakie ładne widoki, widziałeś? Tam są nawet gwiazdy, a ja tu też jest gwiazd. Więc chyba takie najważniejsze informacje wam powiedziałem. Niemniej jednak, mimo tego, że to konsola jak w zasadzie Switch 1, tylko taka wersja Pro, jak ktoś kiedyś powiedział, szczerze, to jest zadowolony, ale bardziej jestem zadowolony z tych gier, które nam pokazali, czyli Mario Kart World oraz Donkey Kong Bonanza, no i czekam na więcej premier, żeby wiedzieć, że faktycznie oszczędzanie na nową konsolę będzie miało dla mnie jakikolwiek sens. I mam nadzieję, że tak, bo chciałem pograć w Mario Kart World i Donkey Kong Bonanza, a na Switchu 1 tego nie będzie, więc będzie trzeba kupić taką konsolę. No niech to, no Nintendo zawsze wie, jak mnie tutaj wyrolować, żeby płacił na nich dawał pieniądze, tych Japończyków. Ale fajnie. No jest to, dalej. BDM News. To, co chcę wam teraz powiedzieć, to ostatni news. W tym pięknym miejscu, pełnym zieleni. Tutaj jakieś laski, drzewka, gdzieś tam stawiki, gdzieś tam inne jakieś rzeczki. I to będzie idealne do mojego newsa ostatniego na ten epizod, czyli o festiwalu Audio River, ponieważ tak znam angielski, River to jest rzeka. Dzięki Tomek za podpowiedź i zdejmę sobie ten plecak, bo wystarczy, że ten news mnie tak ciąży. Wystarczy, że on, Audio River generalnie, to jest festiwal od 2006 roku, który mieści się u nas w naszym kraju, w Polsce. Jest to w sumie jeden z takich festiwali, jednym z większych, jakie są tutaj w Polsce. Między innymi, poza nim jest oczywiście Sonaris Festival, który jest też takim bardzo znanym. Kiedyś był ten festiwal, którego już nie ma i raczej nie będzie. Silesia Beat Festival,
jakieś tam Wisło-Ujście, inne takie rzeczy. No generalnie tego jest naprawdę mnóstwo ostatnio. No ale właśnie ten Audio River jest taki jeden z takich chyba starszych i takich najbardziej znanych i lubianych festiwali. I ludzie wręcz na to czekają bardzo. Czekają też często co roku na wakacje właśnie, żeby być na tym festiwalu i na ogłoszenie line-upu. Line-upu, który jest dosyć taką głośną rzeczą u nas w naszym kraju, bo występuje tam bardzo dużo znanych artystów. I też bardzo dużo ciekawych gości, tak zwanych headlinerów, którzy będą mieć takie kończące występy. I teraz tak, od tego wszystkiego się w sumie zaczęło, bo to, że Audio River będzie, to nie jest niczym jakby niesamowitym. Niesamowite jest to, że kiedyś ten festiwal był na początku w Płocku, później gdzieś tam się mieścił w Warszawie czy we Wrocławiu, to od jakiegoś czasu mieści się on w Łodzi i teraz od 2023, czyli już 2 lata, będzie w tej Łodzi na stałe. Co prawda ja tam wolę bardziej stały grunt niż łódkę, no ale okej. Teraz od 2 lat co najmniej właśnie jest to w Łodzi. I teraz tak, przechodząc do line-upu. W tym roku między innymi taką wręcz bardzo huczną sprawą zrobiło się, że ma wystąpić Tiesto. Tiesto ma wystąpić w Audio River. No i tak, ktoś by powiedział, no kurczę, taka wielka gwiazda jak Tiesto, no hello. Przecież Tiesto to jest naprawdę mega gigantyczna gwiazda, która ma całe lata doświadczenia, jest wielką gwiazdą, wielkim producentem, tak? Był i w trensach, był w house'ach, był w big roomach, w zasadzie czego on nie liznął, jakiego gatunku muzycznego. No generalnie bardzo spoko i na pewno każdy się jara, prawda? Wtedy tak mógł powiedzieć, że no kurczę, jest to taka gwiazda i tak dalej. Otóż no nie do końca tak jest, bo właśnie ten wpis na Facebooku tej oficjalnej strony na Audio River okazuje się, że wywołał wielką burzę w sekcjach komentarzy z tego względu, że nie do końca każdemu pasuje to, że jest to właśnie zagra na tym Audio River. I teraz tak, ja się po części nie dziwię, no są, które narzekają, jak i są, które się cieszą, no dlatego, że ostatnio jest to, no dla mnie osobiście gra średnie występy, natomiast tak, jest to osobistość na pewno plastyczna, elastyczna, więc na pewno dostosuje się do tego festiwalu, ponieważ no na festiwalu w zasadzie gra różnostronna muzyka elektroniczna, czyli oczywiście głównym nurtem muzycznym jest tam techno, ale poza technem jest też trance, jest też house, są też połamane bity, dubstep czy inne gatunki muzyki elektronicznej. I jest to trochę takie właśnie polskie Miami, właśnie Ultra Music Festival, gdzie tam na każdego coś się ciekawego znajdzie. Z tym, że właśnie najwięcej tam jest osób, którzy raczej skupiają się na muzyce techno i fanom techno niezbyt się to podoba, że taka gwiazdeczka jak Tiesto przyjedzie do naszego kraju na ten festiwal. Okazuje się, że dla nich największą chyba rzeczą, która jest nie do prześcignięcia, to fakt, że to jest faktycznie gwiazdor taki typowo mainstreamowy, z tego wszystko wychodzi i że jest to DJ, który właśnie nie za bardzo pasuje do tego całego środowiska takiego właśnie stricte bardziej technicznego i tak dalej, że to jest osoba, która nie wiem, bardziej pasuje do właśnie takiego main stage'a na Tomorrowland niż do takiego jakby to dla nich takiego oczywiście wielkiego, ale zarazem gdzieś tam festiwalu, gdzie jest grana dobra muzyka. Nawet ktoś tam dodał ten słynny mem, że nieważne jak tańczysz, ważne do czego tańczysz. I to ma nawiązanie, że niby tu chodzi o to, że nieważne tańczysz do muzyki, tylko ważne do jakiej muzyki tańczysz, że ty nie, i to było nawiązanie, że właśnie jest to, że niby gra tandetę. No nie ma co krzywać, że tak jest, ale tak jak wspomniałem wcześniej, potrafi się on gdzieś tam wyspecjalizować w danym wydarzeniu, więc myślę, że jest to też da radę i tutaj na naszym podwórku. I to jest jedna strona medalu. W sensie to jest to, że jest to po prostu nie pasuje do tego wydarzenia, że tam jest grana tylko dobra muzyka, a jest to gra chłam. Głównie o to chodzi. I poza tym, że jesteś wielką gwiazdą muzyki elektronicznej,
tej mainstage'owej sceny, więc no nie pasuje do takiej elity, prawda? Elity ludzi, którzy bawią się tylko tej dobrej muzyki. Oczywiście dobrej i subiektywnym tym, no bo w zasadzie każdy ma swój gust i dla każdego dany gatunek jest dobry, a ten inny potrafi być dla niektórych chłamem, ale to kwestia gustu. Tak to wygląda. Ale są też oczywiście jest też dużo, You do. ale też jest dużo osób, które właśnie mówią wręcz co innego, że bardzo się jarają, że to będzie. W końcu on jest super i w końcu on będzie pasował do tego właśnie ze względu na to, że jest ta różnorodność muzyki mimo wszystko, że nie tylko techno, czyli zupełnie co innego, co mówią tamci, tak? Z tamtej drugiej strony. Że Tiesto jest osobistością, która pasuje do tego, ze względu też na swoją ilość produkcji, że kiedyś grał muzykę techno, co jest nieprawdą, ale o tym za chwilę. To, że jest osobą, która jest wielką gwiazdą, a Audioriver to jest festiwal, no gdzie już jednak te osobistości takie bardziej znane występują, wbrew pozorom, to też do czego zaraz dojdę. I no, że on też zasługuje na to, żeby właśnie być w tym miejscu. I teraz tak, z jednym się nie zgadzam z tymi osobami, to, że Tiesto grał muzykę techno, to nieprawda, to była muzyka trance, ale domyślam się, o co im chodziło, bo w dawnych czasach, jeszcze te 20 lat temu, w naszym pięknym placu, ten gatunek trance, zresztą każdy gatunek muzyki elektronicznej był nazywany muzykiem techno, tak generalizując. I tak samo jak kiedyś na wszystko mówiono rave, kiedyś tam muzyka klubowa, kiedyś tam to swego czasu też mówiono na wszystko techno, no i po prostu osoby, że tak powiem, już bawiące się w tamtych czasach, czyli no już dosyć w wieku tam 30 plus powiedzmy, no to dla nich to gdzieś tam mówienie techno na wszystko, na każdy inny rodzaj muzyki elektronicznej, no i w zasadzie takim dla nich to jest normalne, bo tak się kiedyś gadało po prostu. Oczywiście to nie jest dobre gadanie, w sensie to jest prawidłowe, ale tak było, więc nie ma jakby tutaj żadnego takiego wielkiego błędu, aczkolwiek wiem, że dużo osób, którzy się spuszczali na nim, spuszczali to już źle określę, że komentowali jego odpowiedź w sposób taki negatywny, że ktoś tam chrzani i tak dalej, to się nie dziwię, dlaczego tak to jest, bo właśnie większość osób bardzo poważnie traktuje nazewnictwo gatunkowe, czasami mam wrażenie, że jest za poważnie i przecież to nie grał tak. On grał trance kiedyś i koniec, kropka. No idź na ulicę i mów ludziom, nie grał techno. On grał IDF. Natomiast mam też co do tych osób, które twierdzą, że Tiesto się nie nadaje do tego Audiorivera, bo to jest wielka gwiazdeczka i jak gwiazdeczka to pizdeczka i tak dalej, to też nie mają racji, bo sami jarają się takimi nazwiskami jak chociażby Charlotte de Witte, która jest wręcz nazywana aktualnie, czy słusznie, czy nie, to już sami ocenicie, jako królową techno. Jak dobrze wiecie, osoba, która nosi tytuł króla królowej, raczej nie nosi to jakiś no-name, czy no-name-niczka, która po prostu jest mało znana, ale nosi ten tytuł, bo jest tak zajebista. No raczej to tak to nie działa, po prostu to nosi ktoś nazwę tak samo jak Michael Jackson nosił nazwę król popu, dlatego że był bardzo mainstreamowy, popularny i faktycznie był tym królem popu, nosił jakąś świeżość w tym popie i był wielki pod tym kątem. Tak samo podobnie jest w muzyce elektronicznej. Jak ktoś nazywany królem jakiegoś gatunku, na przykład Hardwell jest nazywany królem Big Roomu, Nicky Romero królem Progressive House'u, tego EDM-owego, Armin jest królem trance'u i tak dalej, no to jak ktoś jest królem, to znaczy, że on jest najbardziej znany z tego danego gatunku i jest wedle większości uznawany za właśnie najlepszego producenta i DJ-a w danym tym gatunku, więc takie osobistości jak Charlotte de Witte czy inne osobistości, które też nie pamiętam kto tam gra, ale też znane dosyć nazwiska, te osoby, które mówią o Tiesto tak, jednocześnie mówią i się jarają na to, że będzie dana osoba występować, która też jest bardzo popularna w danym gatunku tak, takie trochę to dziwne. Yeah, that makes sense. Trochę hipokrytyczne, że tak bym rzekł. Nie wiem, czy to powiedziałem dobrze, a nieważne. Tyle w zasadzie, no bo co mogę więcej powiedzieć? Ja osobiście ani się zbytnio nie jaram, ani się też zbytnio nie wyczekuję. Najwyższe jest to, że dużo osób tam mówi, że jest to
A w rzeczywistości, jak ktoś tam napisał, to się z tym zgadzam, że i tak każdy będzie chciał wejść komuś na plecy, żeby zobaczyć danego artystę na scenie i nie wiem, zrobić sobie jakiegoś selfiaczka z daleka albo coś. Bo jednak jest to gwiazda i czy nam się to podoba, czy nie, jest to akurat niezaprzeczalne. Jest to żywa legenda. Co prawda trochę aktualnie kuleje, nie ma co ukrywać, no ale nie można mu odmówić tego, że kiedyś robił dobrą robotę, co myślę, że część ludzi nawet z obrębu rave'u to potwierdzi, na przykład takie Jamalek, pozdrawiam cię serdecznie. No w zasadzie tyle. Tyle z tych newsów na dziś. Trochę się rozgadałem, ale pewnie też będzie dużo do wycinania jak na życie. Mimo wszystko wydaje mi się, że te newsy były dosyć ciekawe, zwłaszcza, że widzieliście też trochę czegoś innego niż moje zasypane studio. BDM News. No i tym oto cudownym akcentem dzisiejszych newsów to by było na tyle. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Teraz właśnie stoję przed piękną budowlą, archikatedrą Chrystusa Króla. Tutaj widzicie króla wszystkich, a tu widzicie króla rave'u, więc wszystko się zgadza, tak? Jeszcze jak? Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję też mojemu przyjacielowi, który pomógł mi tutaj w tym tworzeniu tego epizodu. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy w takiej formie coś robić. Wiadomo, to takie na razie wstępne eksperymenty, ale bardzo dziękuję. I cóż, zapraszam wszystkich na mojego Instagrama Zej. Dokładnie. No dobrze. Też Cię kocham. Pozdrawiam wszystkich fanów, nawet czworno. Zapraszam wszystkich na mojego Instagrama Basic Official, a także też na Instagrama RaveFM oraz tam inne social media, ale wiadomo, Instagram najważniejszy aktualnie. No i co? Widzimy się, słyszymy się już niebawem w następnych IDM Newsach, które mam nadzieję, że będą już niebawem. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Peace, love, nie wiem jak się robi teraz to serduszka, nieważne, i rage. Ciao. BDM News. Przed tą piękną architekturą. To też brzmi ładnie, o co ci